Arduino i testy. Natomiast coś mnie tu niepokoi. Szybko robię wiązkę do obrotomierza. Tutaj już nie pamiętam i posiłkuję się kolorami, czyli schematem. I tutaj pola, które były w liczniku wyprowadzone po wybebeszeniu, więc spinam krótko wiązkę, aby uruchomić obrotomierz. Jak zawsze wystarczy dobrze się przyjrzeć, bo tutaj mamy tak IGN, czyli zapłon, tutaj mamy masę GND, tutaj mamy baterię, czyli zegarek, nie potrzebujemy, i puls, sygnał. No i dobrze, super. Oczywiście nie mam akurat złączki do czujnika temperatury powietrza, więc fabrykuję sobie wsówki. Na razie powinno to wystarczyć i będę mógł kalibrować czujnik temperatury powietrza w międzyczasie. Hydratów. Wszystko projekty czekające w jedną całość. Zaraz lutownicę ogarniam. Teraz tak, łódeczka do przejrzenia. I wczoraj ale co najmniej 2 piny tutaj masa do lutowania. Tutaj jeszcze sprawdzenie i nawet jeden pin to może będzie widać, jeden pin z Arduino fabrycznie. On jest, spalmy światło. O, teraz będzie widać jeden pin z Arduino. Tu widzimy, jest troszeczkę niedolutowany. Operacja pozbycie się gniazda zasilania jest zbędne, zaraz będę demontował. I teoretycznie jeszcze raz przejrzę płytkę i będzie można zarabiać przewody wyjściowe i uruchomić, podpinając czujniki zewnętrzne, zobaczyć w aplikacji, czy wszystko działa poprawnie. Tak, odnośnie lutowania, nawet podobną lutownicę mam. No, cała technika polega na tym, aby rozgrzać pole lutownicze, a nie samą nóżkę elementu, i dotykać cyną właśnie obok nóżki i pola lutowniczego, żeby ładnie nam zalało w taki oto sposób prawidłowo. Za mało cyny, za dużo cyny. Tutaj doskonałym przykładem jest to miejsce, gdzie pady są bardzo małe i okrągłe. Tutaj, gdzie pady są płaskie, ładnie bardzo zalało cyną, ale tutaj, gdzie są okrągłe, będę to poprawiał, bo są właśnie dokładnie takie kulki. Wyrzuciłem gniazdo zasilania z płytki Arduino i do jakich wniosków dochodzę, że te płytki Arduino, te zamienniki są kiepskie po taniości. Widać tutaj, jak bardzo łatwo można zadrapać solder maskę. Tak, teoretycznie do projektu wstępnego na pewno się nadają, ale tak jak tutaj widzimy, te ścieżki i odległości pomiędzy poligonem, czyli masą, to może powodować jakieś zakłócenia. Nie musi, ale może. I dlatego te oryginalne płytki Arduino są zalecane. Ale do takich projektów, do sprawdzenia podstawowych rzeczy w zupełności wystarczą. A ta płytka jest wyposażona w gniazdo USB-C, na czym mi zależało. Wiązka, przewody. I teraz tak, zestaw do przewodów, żeby zarobić tutaj złącze. Tutaj podgląd wyprowadzeń, bo gdy już zamontowałem
gniazdo, to za bardzo tego nie widzę. Zaraz sobie będę wszystko zarabiał i opisywał. I awarie podczas montażu się zdarzają. Do tego złącza nie mam odpowiednich przewodów. Te przewody są trochę za grube i zaciska się to nie do końca dobrze. Chyba będę zmuszony troszeczkę nanieść cyny, żeby mi nie wyskakiwały te przewody, bo teraz jest duży problem, aby to wyjąć. Niezbyt praktyczne te złącze jest. Myślałem, że będzie dobrze, że będę po prostu sobie korzystał z tego złącza w każdej chwili w makiecie, ale no niezbyt ciekawie jest jak na razie. Ale działamy dalej, będzie dobrze. Zabieram, lutuję trochę tą końcówkę. Lepszej opcji nie mam, bo przewód jest trochę za gruby do tych konektorów. Ostatnie na dzisiaj, bo już nie mam więcej konektorów. Paskudnie. Nigdy tego nie lubiłem, ale nie mogę zrobić tego poprawnie, bo nie mam odpowiedniego przewodu i zaciskarki. Dobra, i to będzie i 2 razy przewód. Numer 18 mi się powtarza, też nie mam większej numeracji, więc sobie to zaznaczę, ale mi to nie szkodzi, bo to będzie też z któregoś wyjścia tranzystorowego i to mogę podpiąć pod BOST, żeby sobie później wykorzystać do czegoś. Mnie bardzo irytuje i drażni. To widzicie, że żyły mogą wychodzić. To jest masakra. Ale tak jak mówię, to jest do makiety, do testów na stole, bo gdybym miał w ten sposób, może testowo zamocować do motocykla, to jeszcze ok, ale i tak to będzie wymagało wymiany złącza na hermetyczne, zrobienia obudowy, może przeprojektowania całej płytki. Teraz zabezpieczę to klejem na gorąco, żeby z jednej strony nie było żadnego zwarcia, a z drugiej, żeby te przewody się w miarę trzymały, bo na pewno obrotomierz, ten żółto-zielony, on już się nie trzyma w gnieździe. Do roboty. Też sobie klejem zabezpieczyłem, a teraz z drugiej strony końcówki będę tulejki zagniatał, bo będę stosował kostki połączeniowe, czyli listwę 12-torową do połączenia z pozostałymi sygnałami. I mam wszystkie końcówki już tulejki założone, więc wiązka będzie ok. Tutaj unikam w ten sposób jakichś zwarć pojedynczych żyłek, które mogłyby wychodzić. No, typowo jak w automatyce, jak w szafach. Numerki na przewodach, tulejeczki i jedziemy dalej. Czy ktoś to poznaje, co to jest? Też zarobione. Elegancko. Jedziemy dalej z czujnikami. Druga zabawa. Wiązka do makiety jest już gotowa. Są kosteczki, czyli wyjścia i wejścia są zabezpieczone przed zwarciem. Jest wtyczka pod zasilacz 12V i jedna wolna masa, bo mi brakuje, a nie, mogę tutaj sobie jeszcze wkręcić, zabezpieczyć masę i będzie można powoli składać i uruchamiać, zobaczyć, czy nie ma żadnych zwarć. Spięte, wiązka idzie tu, kostki są tu, przewody i czujniki czekają na spięcie, na test. Na dzisiaj to wszystko. Cześć! Opisuję przewody. Dzięki temu będę musiał sprawdzać i szukać, tylko od razu będę widział,
co, gdzie, na którym wyjściu jest czujnik temperatury powietrza, czujnik temperatury cieczy płynu chłodzącego. Jeszcze zostało mi sprawdzić wyprowadzenia TPS-u, który pin jest który, i czujnika map sensora. Do tego na płytce z Piduino przylutuję sobie po prostu goldpiny, kołeczki tutaj, zamiast bezpośrednio map sensora na dzień dzisiejszy, dlatego żeby móc ustawić, porównać ten zewnętrzny map sensor, bo chciałbym jego wykorzystać, tylko muszę zrobić pomiary bazując na tym map sensorze, którego znamy parametry, więc to będzie wymagało badania. Tak to wygląda, opisy, wszystko posuwa się do przodu. W miejsce czujnika map sensora wlutowałem 3 goldpiny. Będę go podpinał tymczasowo na przewodach. Tutaj gniazdo, też już przylutowałem gniazdo goldpinowe do sterownika silnika krokowego, który przyjdzie niebawem. Też już przylutowałem goldpiny do połączenia modułu Bluetooth oraz tutaj, żeby móc też pobierać zasilanie albo 5 albo 12 i masa, więc to też są wyjściowe piny. Teoretycznie mam wyposażoną płytkę już we wszystko, żeby móc to testować. Ten czujnik na przewodach i już zabieram się za szukanie informacji do TPS-a i do map sensora. Otwarty projekt, ale żeby mieć pewność, trzeba sobie poszukać różnych PDF-ów, właśnie informacji. Więc to nie jest tylko płytka w tym moim przypadku, ale tak, sobie sprawdzam czujnik ciśnienia, mam już wyprowadzenia, żeby mieć pewność. Teraz tak, sprawdzam kolory. Chodźcie tutaj, map sensor i TPS, i tutaj mam rozpisane kolory przewodów i mam legendę. Właśnie akurat tak się złożyło, że te kostki współgrają kolorami. Zaraz sobie popisuję na przewodach i będę już miał wszystkie informacje odnośnie czujników wstępnie, jak to podpiąć. Pozostałe informacje są albo do pozyskania właśnie z PDF-ów serwisowych, albo wszystko do pomierzenia. Wciąż w tym bałaganie przygotowałem sobie też wszystkie opisy, nawet obrotomierz tutaj opisałem. Zobaczcie, TPS, zaraz to będę sprawdzał, miernik podepnę, czy faktycznie się zgadza, ponieważ o ile znalazłem rozpiskę kolorów, tak, te obcięte kostki teoretycznie powinny odpowiadać, ale ta kostka pasuje również do map sensora, więc trzeba zwrócić na to uwagę, bo mamy tylko kolory opisane, a jeżeli w tej kostce na przykład powinien być kolor z tej strony, to może być niepoprawnie. Dlatego pomierzę, przejrzę jeszcze zdjęcia, bo nie wiem, czy powinna być niebieska do TPS-a. Map sensor. Ogólnie kolory się różnią i zgadzają się z tym, więc tak to sobie opisałem. Pozostałe czujniki, to wszystko, o nie spadaj mi wiązko, więc zaraz będę podpinał pod zasilacz miernik, oscyloskop i sprawdzę, czy to ma sens. Ten mój zabawkowy oscyloskop razem z miernikiem i generatorem, no w takich pracach sprawdza się całkiem dobrze. 5,094, stawmy poniżej 5 sobie. I mamy zasilanie. I teraz tak, interesuje mnie podłączenie TPS-u, bo to będzie najprościej. Sprawdzić sygnał wyjściowy. Ograniczenie prądowe ustawiam na minimum, żeby w razie błędu po prostu nic mi tu nie wybuchło. 0,3 ampera.
No i zgodnie z tego opisu wychodzi tak. Masa i plus 5V. Tu mi nic nie pobiera, to ciekawe. Widzimy. Mamy jakieś napięcie. Teraz działa nam. TPS jest upierdliwy w kręceniu, ale mamy maksymalnie 4,9. Więc TPS działa zgodnie z tą rozpiską, super. Sprawdźmy map sensor. Masa plus 5V, tak. Już prądu nam nie pobiera. Mamy napięcie. Teraz wezmę jakąś strzykawkę i zobaczymy jak to wygląda. Z kieszeni elektryka to co zawsze wyciągam przed praniem ubrań. I to mi się teraz sprawdzi idealnie. Teoretycznie, bo sygnał mogę wpiąć do wago. Sondę mogę wpiąć do wago. I już nic nie muszę tutaj dotykać. Trzyma się. Jest ok. Strzykawka, wężyki. Sfabrykuję ciśnienie, podciśnienie. Zmienia nam się. Dajemy trochę ciśnienia. Teraz podciśnienie zasysamy. Działa map sensor. I poprzez łączki wago połączyłem sobie standardowe przewody, sówki, żeby móc zamiast tego map sensora móc wpiąć map sensor z Hondy. Będę to badał, będąc w delegacji w międzyczasie, wykorzystując tą samą strzykawkę z trójnikiem i będę ściągał charakterystykę tego i odnosił się do charakterystyki znanej, żeby wykreślić nową charakterystykę dla czujnika od Hondy. Map sensor wprowadzony, pokazuje atmosferycznie, gdzie go tutaj się znachodzi. W ustawieniach temperatury i wpisujemy, tutaj map sensor jest. To nam pokazuje napięcie, też nam pokazuje całkiem dobrze. Zwiększmy trochę napięcie. 12,6. 13. Nawet bez konfiguracji nam 14, więc idealnie rezystorki są dobrane. Tutaj z tym nie trzeba się bawić. Reszta spraw, nie są akurat podpięte czujniki. Będę sprawdzał później, więc teoretycznie karta Speeduino powinna działać dobrze. Sygnał, generatorek, jedno Arduino. Tu nam mrygają sygnały, ale obrotomierz coś jest nie tak. Coś jest nie tak, jeszcze nie wiem co. Może tu trzeba coś wykombinować z tym sygnałem do obrotomierza. Muszę przeczytać specyfikację układu scalonego od obrotomierza. Tu zobaczyć wszystko teoretycznie. Natomiast nie wiem jak uruchomić na tą chwilę ciągle ten obrotomierz. Jaki sygnał być powinien i dlaczego po podaniu sygnału z generatora on nie wstaje.